Prawdziwy środkowy Europejczyk potrzebuje kontaktu z wodą sodową, bowiem nigdy nie wie, kiedy akurat i w jakim miejscu najdzie go ochota na szprycera. I kiedy się ma taką wielokrotnego użytku butelkę i takie oto urządzenie SodaStream Terra, nie trzeba nosić plastikowych albo też szklanych butelek, nie trzeba się martwić o to, czy aby ich zawartość się nie skończyła. Wystarczy jedna wielokrotnego użytku butelka, nabój, woda z kranu i jesteśmy całkowicie bezpieczni. Partnerem dzisiejszego programu jest firma Alto, która takowe urządzenia SodaStream Terra ma w swojej internetowej ofercie. Dzionek wstał tak piękny, że nawet nie wiem, czy na takowy zasłużyliśmy, no ale wy zasłużyliście z pewnością. Porzucamy na chwilę naszą okołomyślenicką samotnie kryjówkę i wybieramy się w podróż niewielką, no bo tylko dosłownie 30 parę kilometrów. Będzie to podróż poniekąd sentymentalna. Sentymentalna dla mnie. No, niemal wszystkie podróże sentymentalne są piękne, ale ta, zważywszy na to, jaki wstał dzień, zważywszy na to, co dookoła, ale również zważywszy na to, co jest tejże podróży celem, będzie piękna nie tylko w przenośni, będzie piękna naprawdę. Gdzie jedziemy? No, jeszcze nie powiem, niech napięcie rośnie prawie jak u Hitchcocka, Alfreda. Przejechaliśmy kilometrów 36, no i nagle niebo zasnuły chmury, słońca nie ma, ma duć, no ale co tam? Ważne, że dojechaliśmy. A gdzie? Landskrona, moi drodzy, to jest dzisiaj wieś, a niegdyś było to miasto i to w końcu miasto nie byle jakie. Założone w czasach Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim. Tam na wzniesieniu nad miejscowością Kazimierz Wielki postawił zamek. No i był to również zamek nie byle jaki. No ale najpierw potop szwedzki, pierwsza rujnacja zamku, potem Konfederacja Barska i zamku niemal ostateczne zniszczenie. Potem druga połowa XIX wieku i ogromny pożar, który strawił prawie całą historyczną Landskronę. Potem jeszcze miasto odbudowano wedle dawnych planów, ale w latach 30. XX wieku Landskrona straciła prawa miejskie. Dzisiaj jest to wioska, ale wioska nie byle jaka. Po pierwsze piękna, po drugie letniskowa, po trzecie letniskowo-artystowska. Czyli przyjeżdża tutaj różne zacne towarzystwo, by bardzo blisko Krakowa, ale również bardzo blisko gór, bardzo blisko Wadowic, no w ogóle w pięknym miejscu odpoczywać, oddychać. Wypoczywali tutaj no, różni wielcy, nie mówię już o aktorach, ale również postaci historyczne. No, na przykład w pensjonacie Tadeusz bywał sam Józef Piłsudski. Rynek cudowny, pochyły. No dobra, na razie oglądajmy, a ja się będę rozwijał. Przecież mówiłem o podróży sentymentalnej. No to o tych sentymentach za chwilę. Mówiłem o bliskości Wadowic, ale najbliżej jest Kalwaria Zebrzydowska. Zresztą kiedyś z Landskrony do Kalwarii na piechotę szedłem. Nie w jakimś określonym celu. To było naprawdę dawno temu, w czasach licealnych. Byłem wtedy znacznie bardziej aktywny perypatetycznie. No i to właśnie jest nawiązanie do podróży sentymentalnej. W grudniu 1980
1981 roku wprowadzono stan wojenny, a ja w roku 1982 zdawałem maturę, więc nie mieliśmy studniówki. Przez generała Jaruzelskiego przyjechaliśmy z klasą właśnie tutaj, do Landskrony. W ruinach zamku, dzisiaj to już jest tylko kupa kamieni, wtedy stacjonowała Armia Czerwona. Bardzo niewielka jednostka, nie wiem co oni tam mieli, jakąś radiopelengację czy coś takiego. Zresztą bardzo było przyjemnie obserwować, kiedy czerwonoarmiści zapuszczali się do miejscowych mordowni, a spaliśmy klasowo nad taką jedną mordownią, gdzie piwo się lało od rana do wieczora, jeśli było. No i wtedy oni tam dostawali łomot od miejscowych. To było urocze. No więc junta pozbawiła nas studniówki. To nie tylko generał Jaruzelski, ale również generałowie Żyto, Kufel, Oliwa i Baryła. Tak, to są prawdziwe nazwiska. Zresztą mówiliśmy wtedy, że to była sekcja antyalkoholowa w ramach Wrony. Pozbawili nas studniówki, ale jakiś pozytyw. Dzięki nim spędziliśmy niezapomniane w Landskronie chwile i od tego czasu wracam tu z prawdziwą przyjemnością. Letniskowość Landskrony ożywa zwłaszcza latem, no bo nie jest to przecież kurort górski. Zatem najwięcej miejsc otwartych mamy w sezonie letnim, ale są takie, które działają przez cały rok. No i to właśnie jedno z nich. Dzisiejsza Landskrona znacznie zawyża przeciętny polski wiejski standard gastronomiczny. Pamiętajcie, że jesteśmy na wsi, a jesteśmy w jednym z kilku lokali tutejszych godnych polecenia. Ten akurat nazywa się Arka Cafe. Do jedzenia rzeczy słone, dość interesujące. Przeczytałem na przykład chili con carne, różne pierogi, włoska zupa pomidorowa z bazylią. No ale słodkości wydały mi się olśniewające. Różnego rodzaju serniki, nieczęsto spotykane. To jest mianowicie sernik pistacjowy, czyli na orzeszkach pistacjowych zrobiony. To jest sernik cytrynowy z musem malinowym. To jest sernik baskijski. Baskijski wcale nie oznacza, że jest z tuńczykiem. To jest tort czekoladowy, również z musem malinowym. Mógł być też do wyboru mus z mango. No a to jest szarlotka, to jest zimowa herbata. Chyba tam lipa się parzy. Kilka dodatków na talerzyku. Niezwykle kręci mnie sernik pistacjowy, bo szczerze mówiąc nie przypominam sobie, bym podobną kompozycję wcześniej jadł. Ale dobre. Po pierwsze słodkie, ale nie za bardzo słodkie. Podbite pistacjami. Świetne, świetne. A to moja słabość do czekolady jest znana powszechnie. Pycha. Moi drodzy, o taką wieś walczymy. I żebyście nie mówili, że krzywdzę Andrzejka i Maria. Uszczknąłem tylko 2. Reszta dla nich. Piękny bruk, którego teraz nie widać, no bo jest pod śniegiem. Latarnie wyglądające jak 100 lat temu. Ładne domy, podcieniowe, zabytkowa elewacja. No i teraz, co zrobić, chcąc w takiej elewacji umieścić jakiś symbol nowoczesny i tejże elewacji nie zepsuć? No zobaczcie, jak tutaj poradzono sobie z tym problemem. Mamy bankomat. No i żeby całości nie schrzanić, ten bankomat po prostu jest w okno włożony. To są detale, których u nas jakże bardzo brakuje. To jest myślenie o całości jako pięknie. Nie ma szyldozy. Zobaczcie, jak wygląda na przykład ten szyld. Tu jest ładnie, ładnie. Tak to wszystko powinno wyglądać. Kawałek dalej.
Landskrona jest tutaj, po sąsiedzku, to wzgórze. Ale my już jesteśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej. To klasztor, ale jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj również Kalwarię, czyli odwzorowanie męki pańskiej w Jerozolimie, wpisane w okoliczną przyrodę, manierystyczne z początków XVII wieku, ufundowane przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Niezależnie od poziomu waszej religijności, bądź też jego braku, to jest miejsce ze wszechmiar godne odwiedzenia, bo jest to po prostu miejsce piękne. To zresztą jest wzór dla wielu europejskich kalwarii. Prawdziwy unikat. Z Kalwarii Zebrzydowskiej pojechaliśmy główną drogą, przecięliśmy Wadowice, Andrychów. Nie przecięliśmy go całkowicie, gdyż właśnie w Andrychowie odbiliśmy i wspinamy się w górę. Jesteśmy na pograniczu Małopolski oraz województwa śląskiego. Mówię teraz o podziale administracyjnym, no bo to Śląsk nigdy nie był, ale za chwilę zaczyna się Beskid Żywiecki, bo to jest skrót do Żywca. Takie jedno miejsce jest naszym celem, które zauważyłem, penetrując kiedyś z ciekawości boczne drogi w tym rejonie. No i mam nadzieję, że tam za chwilę się znajdziemy. Mamy niecałe 3 km, zaczyna padać śnieg, może zacząć wiać. Pogoda dzisiaj zmienna strasznie. Wystartowaliśmy przy czymś wspaniałym. No nie, ale droga odśnieżona, dojedziemy. Kocież, Przełęcz i ta grań, która jest równocześnie granicą pomiędzy dzisiejszym województwem małopolskim, ono jest tam, a śląskim, ono jest tam. Pada jak jasny gwint. Na szczęście jest tutaj coś godnego uwagi. To powstało w ciągu ostatnich lat. Wielki kompleks, hotel, park wodny, ale nade wszystko karczma. Byłem w niej parę razy, no i chcę, byście i wy ją tym razem odwiedzili. Ajde. Nie bywam tutaj często, ale w miarę regularnie. Pi razy drzwi raz do roku i zauważyłem, że jest to miejsce z ambicjami. No, wykracza ono znacznie poza normalne, karczemne polskie propozycje. No bo u nas w karczmach to głównie czarcie korytko, pierogowa micha, schabowe. Tutaj schabowe notabene są bardzo dobre, pierogi też, ale są rzeczy inne. Są rzeczy takie, które rzadko spotkać można. Nie tylko w karczmach, w ogóle w restauracjach. Przystawka. No tatar, ale to jest tatar z jelenia. Wyraźnie czuję oliwę truflową, to są te kropelki tutaj. Zobaczcie na staranność ułożenia. To są marynowane grzyby, prawdziwki pewnie, morska sól, przyjemna kompozycja, duże kapary, tak, przepiórcze jajko. To jest restauracyjna, porządna historia. Rok temu z Beskidu Wyspowego apelowałem: więcej brukwi na stołach. Robiłem grochówę z brukwią. I zauważyłem teraz w karcie coś, co mnie podnieciło niezwykle. Mianowicie krem z brukwi. Tutaj w środku posiekana rzodkiewka, a to jest brukwiowy, gęsty krem. A to jest pieczone udko z kaczki spoczywające na pire z kasztanów jadalnych. To się też bardzo rzadko u nas zdarza. Zacznijmy od kremu z brukwi. Jakże to cudowna i jakże odwrotnie, proporcjonalnie do swej cudowności rzadko wykorzystywana jarzyna. Słodkawe, ale nie słodkie, nie mdłe. Bardzo dobre.
kąski rzodkiewki, taki kontrapunkcik pikantny. To jest super. No a kaka. Mięciutka. Mięciutka. I zaraz zobaczymy, jak ta kasztanowa kompozycja do tego pasuje. Tu mamy jeszcze... Co tu mamy? Na pewno mamy maliny. Ale mamy też marynowane buraczki. Kasztany sprawdzają się nie tylko doskonale w deserach. No, w kuchni francuskiej bardzo często gęś na przykład nadziewa się kasztanami. No więc i do kaczki pasuje świetnie. To też jest dobre. Bardzo dobre. Zatem widzicie, że karczemność, która skądinąd jest symbolem no właśnie tego, o czym przed chwilą mówiłem, tych wszystkich korytek i tak dalej, wcale nie musi być korytkowa wyłącznie. To jest nieco inny poziom. I bardzo dobrze. Chciałoby się powiedzieć, słuszną linię ma nasza władza, cytując klasyka. No, ale poziom kulinariów na szczęście od naszej władzy i w zasadzie od żadnej władzy nie zależy. Zależy od nas. Tak naprawdę to się trzymam kierownicy i najchętniej bym się zdrzemnął, ale drzemka w sytuacji, gdy jest się prowadzącym automobil, to nie jest najlepszy pomysł. Jakoś dojadę, w dodatku pozostając z nadzieją, że ewentualne wstrząsy w trakcie podróży na tyle pobudzą moje soki trawienne, że będę przygotowany do kolejnej porcji jedzenia. Tym razem takiego, które sobie sam przygotuję. No bo już przejechaliśmy przez ten malutki fragmencik Śląska, już Małopolska, więc pora się na małopolskim jedzeniu skupić. No tam to też nie było wielkopolskie, ale takim emblematycznym w moim wykonaniu. Na zakończenie tego jakże intensywnego i długiego dnia chciałem zaproponować Wam danie, no oczywiście miejscowe, ale danie takie, które korzeniami tkwi w przeszłości tych ziem, czyli danie chłopskie, danie włościańskie. Jakie to wówczas były dania? To były dania przeważnie wegańskie albo wegetariańskie. Dzisiejsze nadużywanie mięsa w kuchni ogólnopolskiej bierze się również z niegdysiejszej tęsknoty za tym mięsem przez większość naszego narodu. No bo kiedyś na wsiach mięso jadało się raptem parę razy do roku. I to będzie coś, co robiono tutaj dość często. Barszcz. Barszcz na kwaśnicy. Dzisiaj terminem barszcz, tym mianem, określamy najczęściej zupę z kiszonych buraków. Tymczasem można sobie z tym poradzić, nie mając kiszonych buraków, nie mając buraczanego zakwasu. Trzeba mieć tylko wodę, która za chwilę tutaj zacznie wrzeć, po prostu zwykła woda. Do tego podstawowe jarzyny korzeniowe, no czyli seler, pietruszka, marchewka, cebula w całości razem z łupką, chodzi o kolor. Por to jest rzecz już nieco ekstrawagancka, ale ona była w komplecie tejże, jak się to mówi w Małopolsce, jarzyny rosołowej. No więc to się na razie znalazło we wrzątku. Do tego dochodzi bardzo dużo ziela angielskiego. To jest przyprawa, która była również w chłopskich domach, i liść laurowy suszony. I do tego
bardzo dużo świeżych buraków. Buraki obrane, pokrojone w plasterki, byle jakie. To wszystko ma się tylko wygotować i swój smak oddać. Barszcz na kwaśnicy. Co to pierwotnie znaczyło? Kwaśnica to był kiedyś sok spod kiszonej kapusty. Źródło witaminy C, coś dzięki czemu przeżywano zimę do przednówka. No i w beczce, jak miano taką kiszoną kapustę, to był również sok. W tej chwili sok można kupić z kiszonej kapusty po prostu w sklepach. Nie trzeba mieć beczek w domu i tejże kapusty odciskać. Ale to potem. Na razie tylko to, trochę soli i niech się to gotuje. Ile? No niedługo. 30-40 minut. Chodzi o to, by te jarzyny oddały swój smak całości. Tu się gotuje, tutaj się jeszcze nie gotuje, tu się tylko grzeje. O co tutaj chodzi? No nie będę gotował Słowaków, będę tutaj robił rosół z samego siebie, ale to później, kiedy zrobię wszystko, co mam do zrobienia przy tym stoliku. W każdym razie trzeba pod tym hajcować. Hajcuje się dobrze. Co, nie ma miejsca, żeby wsadzić tam jeszcze jeden kawałek drewna? Jest. Ma się hajcować. Ma być gorące. Tak samo jak to. Teraz trzeba mieć przygotowany większy garnek. Co prawda to zostanie przecedzone, pozbędziemy się jarzyn i wyporność płynu się zmniejszy, ale mamy tutaj kwaśnicę, sok z kiszonej kapusty. Ponieważ działam tutaj nie tylko w sprawie Najjaśniejszego Pana, ale również w sprawie Małopolski, więc to jest sok z kapusty harsznickiej, polskiej kapusty kiszonej z apelacją, również sok apelacyjny. To jest, teraz wam powiem, jakie to jest. No kolor ma piękny. Intensywne, słodkie, wystarczająco słone, ale w ogóle nie jest kwaśne, a barszcz, jeśli nie mówimy tutaj o barszczu z Botwinki albo o barszczu ukraińskim, jednak powinien być trochę kwaśny, więc on zaraz będzie kwaśny, gdyż kwaśnica go odpowiednio dokwasi. To odstawiamy. Na razie tego płynu mało, ale już go będzie więcej. To jest cudowny antybiotyk. To jest lek na wszystko. Przepraszam, że dotknę tego swoimi usty, ale to będzie gotowane. O Jezu, jakie cudo. Musujące, rześkie, wspaniałe. Tak, kwaśne będzie jak jasny gwint, ale nieco to dosłodzimy. Rzeczy, które teraz się muszą w tym znaleźć, to, znaczy ja to na razie przykryję, to w zasadzie dwie. Cukier, będę doprawiał na końcu, oraz dość sporo, bardzo, ale to bardzo, bardzo drobno posiekanego czosnku. Rzucam sobie cień sam na siekany czosnek. On dosłownie 10-15 minut przed dodaniem, 10-15 minut przed ugotowaniem i podaniem powinien zostać dodany, a posiekany drobniutko, żeby był taką mgiełką. Musi nadać temu intensywności smakowej, ale nie możemy mieć całych czosnku kawałów w tym. Jak tu stanąć, żeby nie rzucać cienia? No tak. Dawka czosnku raczej potężna, ale właśnie o to chodzi. Kiszona kapusta, z niej sok, witamina C i czosnek, antybiotyk. To są po prostu miejscowe lekarstwa.
Czosnek, trochę cukru. Na razie jeszcze smaku nie koryguję finalnie. Powiedzmy łyżeczka z kawałkiem. I teraz niech się to pogotuje 5 minut. Jestem cały w czosnku. Cała jestem w maku, no ale tak mówiła znacznie przystojniejsza ode mnie osoba. Ja jestem po prostu cały w czosnku. Zupa jest gotowa. Oczywiście można ją podawać w filiżankach i do tego jakieś krokiety, no ale krokiety najczęściej są mięsne. Wówczas to nie będzie ani wegańskie, ani wegetariańskie. Mogą być też z jajkami na twardo posiekanymi. Wtedy nie będzie wegańskie, będzie wegetariańskie. No ale przecież zgodnie z logiką miejscowych produktów powinno to być właśnie z tym i bardzo często z tym było. To jest ugotowana fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca. Odkryłem niedawno, że nie we wszystkich częściach Polski barszcz podawany jest właśnie z fasolą, a tutaj tak. A jeśli jest z taką fasolą, no to w ogóle już spełnia wszelakie normy. Jak chcecie w filiżance, żeby się pobudzić, a jak chcecie tak, jako nie tylko napitek, ale pełnowartościowe danie, no to właśnie tak. Zobaczcie, jaki ma cudowny kolor. Można, chociaż nie trzeba, dodać do tego koncentratu barszczu. Tutaj mam coś takiego. No to jest po prostu redukcja buraków, którą można kupić, ale spróbowałem tego, tak, próbowałem wcześniej poza kamerą i to wcale nie jest konieczne do szczęścia, gdyż to jest cudowna sprawa. Moi drodzy, historia prosta, małopolska i dobra. Dym z komina oznacza, że palenisko działa, a to oznacza, że ja tutaj nie zamarznę. Ba, nie zamarznę. Jestem w niezwykłym termicznym komforcie. No i to jest właśnie ta sytuacja, kiedy prawdziwy środkowy Europejczyk będzie nagle, niespodziewanie potrzebował wody sodowej. W kieliszku troszeczkę prosecco, czegoś w rodzaju aperola, czyli trzeba sobie zrobić spritz. Ale prawdziwy spritz jest zawsze z dodatkiem wody sodowej, wody gazowanej. Ona tutaj na zewnątrz będzie cały czas zimna, a ja jestem w zasadzie cały czas gorący, gdyż jestem w czapce i we wrzątku. Moi drodzy, życzę Wam z całego serca wszystkiego dobrego. No i cóż mogę dodać więcej? Jak ja kocham takie cudowne, proste i wiejskie życie.